Na tym kanale pokazujemy Wam samochody nowe, czyli takie, które dopiero co weszły do sprzedaży i tam od kilku miesięcy albo nawet od kilku tygodni można je kupić. Ale czasami robimy odstępstwo od tej reguły, pokazując Wam auta, które nadal są w sprzedaży, ale nowe i młode wcale już nie są, bo najlepsze lata mają za sobą. I dzisiaj dokładnie taki samochód stoi u nas w garażu. Taki, który został zaprezentowany w 2017 roku, czyli ma już grubo ponad 6 lat. A mimo to świetnie się sprzedaje i nadal dobrze wygląda. Volvo XC60. Od lat XC60 to najlepiej sprzedający się SUV klasy premium i to się nie zmieniło, moi drodzy. Co więcej, jak słyszeliście, tak ładnie tutaj mruczy, bo głównie jest sprzedawany z dieslem. I niestety ten diesel zostaje z nami tylko do końca roku. Od stycznia przyszłego roku Volvo nie będzie miało w żadnym swoim samochodzie diesla w ofercie. Macie zatem ostatni moment na to, żeby kupić go w dieslu, a my dzisiaj tego diesla ocenimy, ponieważ on w 2021 roku przeszedł troszkę modyfikacji. Oznaczenie tego diesla to B4 i to Volvo zmieniło w ramach liftingu. Nie ma już D4 dla diesla i B4 dla benzyny, jest tylko B4 dla diesla, B4 dla benzyny, tylko różnią się tym, że jeden to jest benzyna, a drugi diesel. Nie wiem, co oni tam nakombinowali. Tak czy inaczej nakombinowali też trochę w samym silniku w 2021 roku, gdy auto przechodziło drobny facelifting. Ma on 197 koni, ale oprócz tego ma też 48V rozrusznik, małą bateryjkę i jest mchewem. Ten mchew rzekomo dodaje mu 14 koni mechanicznych, czyli razem mielibyśmy ich 211. Nasza wersja to wersja AWD, czyli z napędem na 4 koła. No żebym ja nie mógł dosięgnąć do maski, to co tu Lenar by powiedział, albo nasz producent. No przecież to trzeba doskakiwać tam, ale dzięki temu jest też świetny dostęp z każdej strony do tego silnika. No więc my mamy wersję AWD, ale ten B4 jest dostępny również z napędem wyłącznie naprzód. Jaki tu jest napęd AWD? Oczywiście ten oparty na Haldexie, czyli jak jedziecie normalnie, to 100% mocy, 100% momentu trafia tutaj na przednie koła. Dopiero kiedy tylne poczują uślizg, albo jedziecie po prostu dynamiczniej, albo nie ma dobrej trakcji na przedniej osi, to do 50% momentu i tej mocy może zostać przeniesione na tylną oś. Gabarytowo idealnie wpisuje się XC60 w segment D-SUV, czyli ma niespełna 4,7 metra długości, natomiast stosunkowo duży jak na taki samochód jest rozstaw osi, bo to prawie 2,90 m. Cicho tam! A 2,90 m to w tym segmencie jest dużo, nawet więcej niż w dużym również BMW X3. Natomiast trochę mniejszy niż w X3 jest tutaj bagażnik, ponieważ ma 486 litrów, ale przynajmniej wygląda na bardzo foremny, ponieważ jest tutaj dużo płaskich powierzchni. Mamy tutaj gniazdo zapalniczki, mamy siateczkę tutaj z boku, żeby trzymać jakieś graty. Mamy fajnie skonstruowaną roletę, ponieważ jej nie trzeba za każdym razem zwijać, wystarczy ją do góry tak podciągnąć i wtedy potem tylko w dół. Natomiast wolelibyśmy też takie rozwiązanie, jak stosuje Audi, gdzie roletka zawsze wjeżdża do góry jeszcze z automatu, a potem automatycznie się obniża, ponieważ tu, jak zapomnicie jej opuścić, wsadzając tutaj bagaże, to będzie Wam zasłaniała widok w lusterku wstecznym. Pod podłogą szacun za to, że pomimo baterii do mchewa, którą mamy tutaj, zmieściło się jeszcze koło dojazdowe, a nie zestaw naprawczy. Więc za to spory plus. Mamy siateczkę, tu akurat ją wrzuciliśmy, którą można zamontować za tylnymi fotelami albo nawet za przednimi fotelami i wtedy przewieźć większy towar bez uszczerbku na zdrowiu, gdyby coś się przemieściło i walnęło nas w łepek. Tutaj oczywiście, jeszcze mamy taki haczyk i za to bardzo cenimy Szwedów za takie praktyczne rozwiązania, że myślą o wszystkim nie tylko w meblach i z Ikei, ale również w samochodach. Jedna lampka LED, druga lampka LED, skromne te lampeczki, ale coś tam światła nam dadzą. Kanapa nie jest niestety dzielona w proporcjach 40, 20, 40, tak jak lubimy, ale za to mamy tutaj rękaw na narty. Dwie pary, myślę, że przez ten rękaw tutaj się przewiezie. Jak tam podłokietnik się złoży, więc chociaż tyle. Auto jest nieco brudne, auto jest nieco porysowane, a to z tego względu, że jeździ nim na co dzień szef PR-u Volvo, a on ma, już nawet trudno mi się doliczyć, ile on ma dzieci. No a dzieci robią takie rzeczy właśnie. Walizki. Jedna wchodzi tak, druga wchodzi w tak. Miejsce jest. Niestety w ten sposób ich już nie postawimy przez roletę, ale co się wydarzy, gdy roletę zdejmiemy? Prosto na szczęście to się robi. Nie ma na roletę miejsca pod podłogą bagażnika, trzeba ją zostawić. Do tego modelu celowo dobraliśmy
walizki w kolorach flagi Szwecji. O, tak, i zobaczymy. Słabo to widzę, szczerze mówiąc. Może je troszkę odsunę. Oj, wtedy weszłaby nam tutaj trzecia. W dłuższą drogę, jak jedziemy na przykład i niepotrzebna nam jest roleta. Wejdzie tak? O, pięknie. I to jest właśnie ta foremność tego bagażnika, o której wspomniałem wcześniej. On jest może na papierze nie za duży, natomiast jest bardzo ustawny, bardzo praktyczny, bardzo foremny. Odwrotnie niż w niektórych samochodach, które chwalą się tym, że mają i 600 i 700 litrów bagażnika, ale jak zaczniecie pakować do nich walizki, to ni w prawo, ni w lewo Tetrisa można by z tego ułożyć, a i tak 3 czy 4 nie wejdą. Tu jest bardzo w porządku. No to teraz tylna kanapa, ale najpierw tradycyjnie ustawienie przedniego fotela tak, żeby było mi wygodnie, czyli maksymalnie obniżam, dosuwam tak, żebym miał nogi jak najdalej, a jednocześnie tutaj, żeby mnie dotykał kolanami. Wygodnie, wygodnie. Sprawdzamy, jak będzie za mną. Jedno z przestronniejszych aut w tym segmencie, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o premium. Miejsce przede wszystkim na stopy. Tam jest mnóstwo pod spodem. Szkoda, że to jest tutaj takie plastikowe, więc łatwo sobie piszczelem to przyłoić i to przyjemne niestety nie jest. Natomiast miejsca jest bardzo dużo, na kolana wystarczająco, nad głową pomimo szklanego dachu również go mam sporo, nie zawadzam, nie walę w nic, więc jest fajnie. Bardzo spionizowane oparcie kanapy. Wolałbym, żeby było troszkę bardziej pochylone do tyłu, żebym mógł z taką relaksacyjną troszkę pozycję przyjąć. Niemniej i tak jest świetne. To bardzo lubię, naprawdę, w Volviaku. I nadal to stosuję, nadal to można sobie zamówić. I kiedy Wasze dzieciaki już są w tym wieku, że w fotelikach jest im zwyczajnie za ciasno, a poddupniki nie są najlepszym rozwiązaniem, bo się ruszają po prostu, no to tutaj macie siedzisko, które jest, nigdzie go nie przesuniecie, mimo że troszkę lata, tylko siada sobie taki nygus, który ma powiedzmy 1,50 m, jeszcze nie kwalifikuje się do tego, żeby jeździć w samych pasach, ale już kwalifikuje się do tego, żeby nie jeździć w foteliku. To podłokietniczek. Szacun za to, że tutaj w tym podłokietniczku jeszcze znalazło się miejsce na jakieś szpargały, graty, drobny schowek, bo zazwyczaj producenci to wiecie. To jest puste, niezagospodarowane miejsce. Niczego tutaj nie ma, tylko w tych samochodach dużo droższych znajduje się miejsce. Szkoda, że nie jest wyłożone jakimś przyjemnym materiałem, tylko takim plastikiem. To jest lekko podgumowane. Nie każdy telefon tutaj wejdzie, ale nawet jak nie wejdzie, to może sobie w ten sposób spoczywać. Fajne jest to, tu jest dostęp. Nie ma tutaj dostępu, to otworzycie ten rękaw na narty wyłącznie z bagażnika. Cup holderów myślałem, że nie ma, ale silny, pokazał, że są takie. No nie wiem, mało stabilne mi się to wydaje, bo takie wszystko latające, no ale przytrzymać coś na pewno przytrzyma. Siateczki są, tutaj jakiś schoweczek, jest tutaj gniazdo USB-C już tylko podwójne i widać, że przed faceliftingiem w tym miejscu było gniazdo zapalniczki i po prostu w nie wsadzono taką ładowarkę i przyklejono na superglue i teraz ma 2 gniazda USB-C. Nie ma tutaj akurat w naszej wersji sterowania klimatyzacją, ale są nawiewy tutaj w bocznych słupkach. Trzeciej osobie nie będzie tutaj wygodnie. Jest bardzo wysoki tunel, bo mamy tutaj normalny wał, który przenosi napęd na tył i ten tunel jest i szeroki, i dosyć wysoki, więc tylko jakiś dzieciaczek ewentualnie na krótkich dystansach. O, ślady dzieci Staszka. Kawka. Kawę piją? Otwór drzwiowy. Taki nie za duży, tak bym powiedział. Dosyć tutaj ciasnawo będzie nawet zapiąć na przykład fotelik, bo tutaj przeszkadzają Wam nieco drzwi. No i widać, że on jest stosunkowo wąski. Ale to taka jedyny mankament tego całego tylnego miejsca, bo generalnie ta kanapa jest bardzo wygodna. Wsiadam do Volvo i od razu zawsze czuję się jak w domu. Przede wszystkim ze względu na fotele. One są tak ergonomiczne i tak wygodne, jak w żadnym aucie. W dodatku mają te nasze egzemplarze akurat sterowanie, gdzie zobaczcie, jaki na przykład jest tutaj pod uda, jakie podparcie i jak daleko się wysuwa, jak jest szerokie. To jest to, o czym mówię. I tak fajnie zaprojektowane jeszcze tutaj z tymi wąsami i uwypukleniami. Do tego możecie sobie oczywiście sterować podparciem lędźwiowym, a nawet boczki sobie pompować, żeby Was bardziej zacieśniały i żebyście mieli tak przytulniej, albo je troszkę popuścić i poluzować. U nas jest nawet masaż i włączam sobie najszybszy oczywiście, najbardziej intensywny i najmocniejszy. No.
Ten minimalizm tutaj też bardzo mi się podoba. Podobają mi się te naturalne materiały, prawdziwe drewno, gdzie czujecie usłojenie. Skóreczkę, którą macie tutaj, oczywiście pewnie nie jest to prawdziwa skórka, tylko już taka syntetyczna, ale wszystko sprawia mega dobre wrażenie. Prawdziwe są szwy, jest bardzo miłe w dotyku. Wygląda po prostu nienachalnie, nieostentacyjnie, a wygląda bardzo elegancko, wygląda po prostu schludnie. Multimedia, po liftingu już oczywiście pojawił się ten system Android. Co jest fajne, no to, że jak się zalogujecie, to macie to wszystko, co macie na przykład w telefonie z Androidem. Możecie używać Google Maps, nie potrzebujecie do tego ani Android Auto, ani nie potrzebujecie do tego Apple CarPlaya, tylko macie na przykład też takie aplikacje jak Spotify, więc na dobrą sprawę tylko parujecie telefon Bluetoothem tutaj, żeby móc prowadzić rozmowy, a całą resztę macie w systemie multimedialnym. Apple CarPlaya niestety nie ma bezprzewodowego, jest tylko taki po kablu, ale jest. Natomiast fajne jest to, że macie tutaj 2 systemy audio do wyboru, a w zasadzie 3, bo standardowy, macie tego słynnego Bowersa Wilkinsa, który świetnie gra i kosztuje 12 czy 13 tysięcy złotych, albo macie Harmana Kardona i moim zdaniem to jest najlepszy złoty środek, bo gra naprawdę świetnie i możecie sobie, tu posłuchać, jak idę. Powiedział William, a potem odwrócił monitor przodem do chłopaka i usiadł na szezlongu. Mówił krótko i zwięźle. Wystarczająca głębia, wystarczające wysokie tony, wystarczające niskie, średnie, słucha się przyjemnie. A jeżeli lubicie czytać, ale jak jedziecie autem, to nie bardzo możecie czytać, to możecie sobie słuchać książek. My do tego tutaj użyliśmy aplikacji BookBeat, tylko Book przez B-O-O-K, a nie Book przez U-G albo U-K. I jak wejdziecie sobie pod nasz materiał, to znajdziecie tam link. Jak sobie klikniecie link, to ten BookBeat będziecie mogli sobie sprawdzić przez 30 dni za darmo. 20 godzin słuchania. Jeszcze nie ruszyliśmy, a już mnie wkurzył. Zobaczcie, jestem na P teraz, czyli na parkingu, czy tam parku. Raz, ruszam i nie jadę, bo on wrzucił neutral, tudzież natural. Drugi raz dopiero, jak rzuciłem, to mam dy, jak do przodu. Idź pan f... Czyli za każdym razem, jak ruszacie z P, to musicie zrobić, taki manewr. Kot. Już od pierwszego ruszenia nie da się ukryć, że tam pod maską pracuje silnik wysokoprężny, czyli diesla. Bo nawet przy tych 1000-1500 obrotach, jak ruszacie do tych 2000, dobiega stamtąd ten klekocik. Nie jest on jakoś bardzo męczący, nie jest to ten klekot, jaki znamy z Volkswagenów i Audi z pompowtryskiwaczami. Nie, to nie, absolutnie. Natomiast jego kultura jest przyzwoita, natomiast po prostu słyszycie, że to diesel i to cały czas. Mogłaby być trochę lepiej ta komora silnika po prostu wygłuszona, żeby go tam trochę jeszcze stłumić, żeby te wrażenia akustyczne nie były tak ordynarnie dieslowskie. Co ciekawe, w aucie nie ma żadnych trybów jazdy. Możecie w to uwierzyć? Tak jak kiedyś mieliśmy albo pokrętełko do tego, albo trzeba było te tryby uruchomić z poziomu tutaj tego komputera, całego ekranu, to teraz nic takiego tutaj nie znajdziecie. Proszę, wchodzę w ustawienia, macie prowadzenie, macie tryby jazdy i jest tylko offroadowy. Jeżeli już, to możecie dynamikę jazdy sobie zwiększyć, co się dzieje wówczas. Reakcja kierownicy jest sztywna i to absolutnie wszystko. W aucie, które ma mild hybryda, nie znalazł się ani jeden tryb jazdy. Co więcej, nie ma manetek do zmiany przełożeń. Skrzynia, nie wrzucicie jej w S, czyli w tryb sportowy, ponieważ ma tylko D, jazdę do przodu. Jedyne, co możecie zrobić, to wrzucić ją w manual i tu sobie zmieniać w prawo, w lewo. Bieg w dół albo w górę. No bez sensu totalnie. Sztywniutki jest skubany. Taki dosyć. No i tutaj zaskoczenie, bo Volvo przecież słynęły zawsze z komfortowych zawieszeń, a tutaj nie to, żebyśmy jakoś oczywiście odczuwali to bardzo, tę sztywność, ale jest taki mocno sprężysty, no ale to ma też oczywiście wtedy wpływ na lepsze prowadzenie. Niemniej to nie jest takie przepływanie nad tymi dziurami i tymi łączeniami, to jest takie jędrniusie raczej. I dieselek. 2-2,5 tysiąca obrotów i słyszymy, że mamy dieselka pod maską.
Ryzykownie z tym brakiem trybów do jazdy, szczerze mówiąc, no bo czasami potrzebujecie więcej mocy. Jakiś przycisk mocy może tutaj jest w takim razie, gdzie nagle macie więcej boostu albo gdzie skrzynia redukuje bieg, ale niczego takiego tutaj nie widzę. Ale ważne jest to, na szczęście, że nie mamy tutaj takiego mild hybryda jak w przypadku Audi, gdzie w trybie efficiency wyłącza nam całkowicie silnik, rozpina skrzynię biegów i wchodzimy w tryb żeglowania. Póki co jeszcze coś takiego się tutaj nie stało. Natomiast jest taka irytująca zwłoka, jak zdejmuję nogę z pedału gazu, on ewidentnie wrzuca sobie wyższy bieg, jak kładę nogę na pedale gazu i on dopiero sobie redukuje bieg, żeby przyspieszyć. I to jest ta zwłoka, ona nie trwa jak w przypadku grupy Volkswagena tych 2,5-3 sekund, no ale jest ta zwłoka, sekundowa powiedzmy, ale jest, no występuje niestety. W tym momencie chciałbym też zwrócić Waszą uwagę na to, jak powoli Volvo przygotowuje nas do zmiany pokoleniowej w motoryzacji, czyli do przejścia na elektryki. W ramach liftingu XC60 z zewnątrz nie zmieniła się jakoś radykalnie. Pierdoły, troszkę inny znaczek, gdzieś tam kreseczką inaczej zderzak podkreślono, ale na przykład z tyłu zniknęły nawet fejkowe takie atrapy udające wydechy. Najpierw w Volvo było tak, że mieliśmy prawdziwe wydechy, potem mieliśmy te wydechy gdzieś tam pod spodem schowane, ale mieliśmy takie ładne atrapki udające te wydechy, a teraz nawet tego nie ma, no bo przecież elektryki nie mają wydechów. Tutaj już też mamy ograniczoną prędkość elektronicznie do 180 km na godzinę, no ale umówmy się, nawet już jak jeżdżę z rodziną gdzieś do Niemiec, no to trudniej jest osiągnąć wyższe prędkości. Tyle, że nie o to chodzi, czy my tak jeździmy, czy nie. Jak płacę hajs, to chciałbym po prostu móc to zrobić, nawet jeżeli tego nie zrobię. Dlaczego ktoś za moje własne pieniądze mnie ogranicza? W dodatku na początku się wydawało, że będzie bardzo łatwo to ograniczenie znieść, tak jak na przykład w Mercedesach czy w BMW, gdzie wystarczy programik, cyk, pak i mamy przeniesiony ten limit na 280 czy na 300 km na godzinę, na przykład w przypadku AMG albo M. Ale nie, w Volvo macie z 5 czy 6 punktów, w których poukrywano te zabezpieczenia, żeby niemożliwe było zniesienie ograniczenia prędkości. Natomiast na takich bocznych drogach troszkę przyspieszeń, podczas których pokazywaliśmy, jak to wszystko działa, parę ruszeń od momentu wyjechania z domu. Zobaczcie, 6 litrów średnie zużycie paliwa. Bardzo przyzwoity wynik, jak na, teraz 5,9 nawet. I ono tak będzie spadało w kierunku tych 5 litrów. Tym szybciej, im bardziej płynnie będziecie jechali z mniejszymi przyspieszeniami, a jak najbardziej stabilnie. No dobrze, to teraz zobaczmy, co te 190 koni z silnika spalinowego, 14 z elektrycznego i łącznie 420 Nm potrafią w sprincie od 0 do setki. Według producenta przyspieszenie do 100 na godzinę to 8,3 sekundy, całkiem przyzwoicie jak na diesla o pojemności 2 litrów z 4 cylindrami. A my już testowaliśmy Volvo XC60 i to takie znacznie szybsze, bo w wersji T8 tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć test tamtego egzemplarza, tyle że on był, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze przedliftowy, ale było szybkie za to. Zobaczymy, jak szybki jest ten. O matko, jak się zerwał! No okazuje się, że tryby nie są mu potrzebne do tego, żeby zrobił procedurę startu. No, natomiast czas jest niestety bardzo daleki od tego, co podaje producent, bo mieliśmy 8,3 uzyskać, a finalny efekt jest, no mówiąc oględnie i dyplomatycznie, mało satysfakcjonujący. Prawie 9,5 sekundy, czyli ponad sekundę gorzej niż podaje producent. No teraz ciut lepiej, 9,4 sekundy, ale patrząc na to, jak skrzynia zmienia biegi, jak te konie drą się pod maską, jakby chciały spod niej wyskoczyć, to nie podejmuje trzeciej próby. Najlepszym sprinterem to on nie jest, to może chociaż odwdzięczy się niskim zużyciem paliwa na ekspresówce. Wjedziemy sobie teraz,
pojedziemy 120 i zobaczymy, czy będzie w stanie zrobić wynik, nie wiem, jaki zakładamy. No myślę, że powinien spalać przy tych 120, jadąc stabilnie, 6,5 litra paliwa. To będzie dobry wynik, jak na dużego w końcu SUV-a. Zmieniono też tutaj zegary, one nie są konfigurowalne, możecie tylko sobie ewentualnie włączyć mapę po środku, albo ją wyłączyć i to wszystko. Są minimalistyczne, ale tak jak dla mnie na przykład mają zdecydowanie za małe te cyferki, zarówno na obrotomierzu, jak i na prędkościomierzu. Ok, prędkość się wyświetla jeszcze tutaj, w tym miejscu, ale no wolałbym takie klasyczne, normalnie jak już cyfrowe, to też kółka, jakie były w poprzednich wersjach i generacjach. No takie troszkę mam wrażenie podczas tego liftingu to były zmiany na siłę, że próbowano coś poprawić, ale finalnie no nie wyszło to wcale jako poprawka, tylko bardziej jako coś nowego, ale niekoniecznie lepszego. No i mamy zużycie paliwa 6,8 przy takich 120-125 na godzinę. Więc moim zdaniem to jest przyzwoity bardzo wynik, biorąc pod uwagę i gabaryty, i masę samochodu. Jak będziecie jechali 140, no to on 7,5 i 8 litrów wsiorbnie i to też uważam jest przyzwoity rezultat jak na SUV-a segmentu D. Niesamowite jest to, że jak testowaliśmy tą XC60 T8 jeszcze w wersji Polestar, która miała zawieszenie wręcz wyczynowe, można powiedzieć, a już na pewno sportowe i regulowane, która miała dużo mocy i naprawdę tamten samochód budził we mnie emocje. Cieszył mnie, naprawdę byłem zaskoczony tym, jak on dobrze jeździ, jak zapierdziela. Ten jest po prostu zwyczajny, jeżeli mogę sobie pozwolić na użycie takiego słowa. Nie ma w nim nic jakiegoś specjalnego. On dobrze jeździ, mało pali, dobrze wybiera nierówności, fajnie się prowadzi, jest przestronny, bo i ten bagażnik foremny i ustawny, czy ta tylna kanapa, na której jest sporo miejsca dla dzieciorów, a nawet dla osób dorosłych. Te wygodne fotele to po prostu komfortowy środek transportu z punktu A do punktu B. Natomiast nie ma absolutnie żadnej ikry, nie ma absolutnie żadnego charakteru i po prostu chce mi się w nim spać. Więc tak, Volvo XC60 zasługuje na uwagę pod warunkiem, że nie za bardzo kochacie motoryzację, a po prostu potrzebujecie sprawnego, ładnego, estetycznego, fajnie wyglądającego, minimalistycznego, komfortowego i przestronnego środka transportu na co dzień. Pamiętajcie, że w opisie tego odcinka czeka na Was specjalny link do BookBeat, dzięki któremu dostaniecie 20 godzin darmowego słuchania w ciągu 30 dni.